como que tu que tu que tu como que tu que tu que tu como que tu que tu que Ja pierdzielę. Say again. What does it mean? Ej, nie chcę powiedzieć. Robią sobie z nas jaja. Oni tu potrafią robić takie dziwne rzeczy. Na przykład gwizdać tak, że uszy rozwala. Albo strykać palcami. No zobacz. Zobacz, zobacz, zobacz. Kurde, ja nie wiem jak ona to robi. Ja pierdzielę. Że ją łapa nie boli. O, a ta nie umie. Ale to nic. Może się jeszcze nauczy. Polewają z nas, bo rozmawiają w swoim lokalnym języku. A my nic nie rozumiemy. I nawet nie ma w ogóle... Ja pierdzielę jak to głośno. A i w ogóle jak ona wymawia swoje imię, to też jest ciekawie. Weź ją poproś, żeby mówiła swoje imię tam. Ona taki dźwięk wydawała, pamiętasz? Can you say your surname to camera? My surname Yeah. is Mube. Takie cmokanie. Again. Mube. Move. Yes. Mube. Macie lugu tu. Jakieś szaleństwo, kurde. My próbowaliśmy to wymówić i się nie da, bo w połowie słowa musisz cmoknąć. Ja pierniczę. Albo ja pamiętam jak oni tam w buszu gwizdali, to po prostu uszy rozrywało. Ja tu nagrywam, a Lili co? Przyszła i przeszkadza. Lili, ale ci z paszczy jedzie. Inwestuj w tiktaki. To jest najbardziej spasiony pitbull, jakiego w życiu widziałem. Po prostu jakaś katastrofa ekologiczna. Nie wiem, czy oni ci kole dają do picia, czy co, ale jesteś najgrubszym psem na świecie. Chcę robić pompki i Lili mi nie daje, bo jak tylko zaczynam się szykować do robienia pompek, to do mnie przyłazi z tym swoim nieświeżym oddechem. Ta dzielnica wygląda tak, wszystko pięknie dopicowane, dopracowane. Bo jesteśmy na przedmieściach Gaborone, czyli stolicy Bostwany. Kupa ludzi tu wieczorami biega, jakoś tak widać, że są tak po europejsku trochę, że uprawiają jogging, ktoś tu aktywni są dość. Bo taka bogata dzielnica, przedmieście. Najbogatsza dzielnica w ogóle w całym mieście. Więc ludzie mają siano, no i zaczynają dbać o zdrowie. I to jest fajne, bo rzeczywiście wczoraj przyjechaliśmy tutaj wieczorkiem, a ludzie sobie biegali. A na razie mamy taki plan, że spędzimy tutaj 2-3 dni i walimy do Johannesburga albo do Pretorii. Zobaczcie jak wysoki jest ten drut pod napięciem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 takich pięterek. No i chodzi o to, żeby nikt tutaj w nocy nie przyszedł. No i fury, które tu jeżdżą, to też mega wypas. No i to jest ta droga, która nas wyprowadza na wylotówkę. Zaraz łapiemy stopa do miasta. No i zobaczymy to miasto. Jak wygląda stolica najpiękniejszego kraju w Afryce. Tutaj nas ziomale zabrali na stopa. Machnęliśmy ręką, wzięli nas. Więc zaraz będziemy w centrum miasta. No i to jest super, bo wychodzimy, machamy ręką, zabierają ludzie. Pierwsze machnięcie, pierwszy samochód, który jechał. 20 sekund. Jest gorąco, wybrałem koszulę. Ona już na mnie częściowo wyschła. O zobacz, szycie nie trochę pomogło, ale jednak koszula, tak jak Maciek powiedział, będzie do wyrzucenia jak wrócę, bo przeżyła swoje nie tylko na tej wyprawie, ale na innych, no ale na tej wyprawie dostała w kość, dobiłem ją. Syn kierowcy Standy dał mi bransoletkę. On wyczuł, że ja uwielbiam afrykańskie bransoletki. Będę ją nosił i wspominał Bostwanę, bo Bostwana oficjalnie jest moim ulubionym krajem numer 1. Patrz jak pięknie. Look at that. So nice. Thank you very much. Thank you very much. Także mamy listę następującej treści ulubionych krajów. Bostwana, Zambia, Lesotho, Armenia. A ty jaką masz listę, Maciek? Ja wiem, ja lubię wszystkie kraje. Ja też lubię wszystkie kraje, ale no jest tak, że coś lubisz, bardziej lubisz, a coś kochasz, uwielbiasz i po prostu lubisz tak, że nie możesz wytrzymać. Jeśli chodzi o jedzenie, to Włochy i Tajlandia może być. Aha. Jeśli chodzi o ludzi, to dla mnie Gruzja, bezsprzecznie. A jeśli chodzi o dżunglę, no to Peru numer 1. Takich z nowych rzeczy to na pewno wodospad od strony Zambii, Victoria Falls, to jest po prostu Torpeda. coś, co nas rozwaliło totalnie.
zdemontowało nas. Siedliśmy, Myślę, że strzeliliśmy karpia i nie wiedzieliśmy co robić. Teraz mam bardzo wielką ochotę porównać to z Iguazu, żeby, chociaż kurczę, myślę, że dużą rolę będzie grało to, że kurczę jednak Victoria Waterfalls były pierwszymi wodospadami, więc może być tak, że już Iguazu nie zrobi takiego wrażenia, nie? A jakbym pojechał wcześniej do Iguazu, może by Iguazu było lepsze. Z takich cudów natury jakby połączonych ze starymi rzeczami, to na pewno Machu Picchu będzie jakimś super miejscem. Want Fanta or Coke? Ten gość, co nas podrzucił, importuje ze Stanów fury, zobacz, i sprzedaje takie samochody i na przykład ten samochód kosztuje 42 000 złotych. To byłoby fajne do spania, bo masz klatkę, więc cię lwy nie zeżrą i możesz sobie takim podróżować, zobacz. On mówi, że nie ma problemu, żeby kupić na przykład w Bostwanie i tą furą pojechać do Namibii, Zambii, wrócić do Bostwany i ją tu z powrotem sprzedać. Jest to jakiś pomysł. Tu pani nam pączki sprzedaje. Pani się wstydzi. Pani się wstydzi i oni mówią, że to jest afrykański chleb i będziemy to jedli. Chłopaki nas do miasta wyrzucili, idziemy sobie gdzieś w stronę centrum, chociaż nie wiemy gdzie iść. Patrz, tak wyglądają właśnie kapłani, księża. Ten akurat wygląda bardzo przyzwoicie. No i mnóstwo jest na mieście plakatów z takimi właśnie gośćmi. Zobacz, co chwilę jacyś kapłani i księża nawołują cię do tego, żeby przyjść i wkręcić się w ich program. A my tu łazimy po tym mieście. Tak jak powiedzieliśmy gościowi, że chcemy na bazar, to nas zawiózł kurde do jakiegoś centrum handlowego, wypasionego hipermarketu. A to my nie chcemy takich rzeczy, bo u nas w Polsce takie są, to bez sensu. My chcemy jakiś taki afrykański rynek zobaczyć, w afrykańskim stylu, tylko być może tutaj już czegoś takiego nie ma, bo ten kraj to jest bardziej europejski niż afrykański, patrząc na wszystko. Od samochodów przez budynki po infrastrukturę. W tamtą stronę jest dzielnica biznesowa i tu nic nas nie czeka poza bankami, takimi różnymi wielkimi budowlami. A my musimy niestety wrócić, pójść w prawo i tam mamy dworzec autobusowy. A przy dworcu autobusowym w Afryce zawsze handelek kwitnie, bo zawsze ktoś chce coś sprzedać, jedzenie, picie, ubrania i robi się targowisko. A my chcemy pójść zobaczyć targowisko, nie chcemy oglądać pięknych biznesowych budynków, choć nie wątpię, że tutaj w stolicy Bostwany ich jest mnóstwo, bo to bardzo bogaty kraj, bardzo wypasiony, bardzo poukładany. Zobacz, jesteśmy na jakimś zadupiu, tu w ogóle nie ma śmieci. Tu nie śmiecą, zbierają, sprzątają. Kulturka. Tak z góry wygląda stolica Bostwany. No wypas. Patrz jak czyściutko. Dla mnie to jest szok. Pozamiatane, posprzątane, nie ma śmieci. Niewiarygodne. Jak nie Afryka. Tu grają goście w tenisa, a tak wygląda stolica afrykańskiego kraju. Czy ty to widzisz? Szok. To wygląda lepiej kuźwa niż w Polsce. Widzisz jakieś śmieci? Jakichś żebraków? Tu jest po prostu wypas. O, i nasza ulubiona knajpa. Siedzimy z Maćkiem w Hungry Lionie. Nasza ulubiona knajpa. Dlaczego? Dlatego, że to była pierwsza knajpa, która po prostu uratowała nam życie. O. Żremy kurczaki, frytki, ja już skończyłem oczywiście. Wrąbaliśmy to. No i co, za 10 zł jesteś w stanie się napchać na ileś tam godzin. Teraz pójdziemy do sklepu, kupimy jakieś zakupy, może jakiś sok. No i ruszamy dalej w miasto. Fajne w tym kraju też jest to, że tutaj wszyscy po angielsku rozmawiają. I rozmawiają dużo lepiej niż w poprzednich krajach, które odwiedzaliśmy. Najlepiej ze wszystkich krajów. I naprawdę ten kraj pod każdym względem wychodzi najlepiej. Jesteśmy na dworcu autobusowym. O, chłopaki ugali jedzą. No i to już wygląda po afrykańsku, zobacz. Boże, jak gorąco. Ja pierdzielę jak gorąco. Myślę, że tam trzeba iść. Chłopaki w bilarda grają. A tam, o, masz Francistown. Wszystko ładnie rozpisane. I to ma sens. I teraz nie błądzisz. Serowe. Tylko idziesz tam, gdzie chcesz jechać. No to dobra, to szukam Johannesburga. To mi się podoba. Porządek. Nie jak w Afryce. No pierwszy raz w życiu widzę w Afryce na dworcu autobusowym podpisane nazwy miejscowości. I tutaj nie grasują tak agresywnie naganiacze jak wszędzie indziej. W całej Afryce. Właściwie można powiedzieć, że ich nie ma. To coś jedzie do Johannesburga. Odjeżdża 3-4 razy dziennie. Jedzie około 6 godzin. I kosztuje 300 pula. 300 pula Ile to jest? No to jest tyle, co my płacimy za nocleg dla 2 osób za 2 namioty w tym mega turbo wypasionym miejscu, więc olewamy to, bo ten busik będzie zarębany ludźmi po dach. To ja już wiem. Więc bez sensu jest się w to pakować.
A myślę, że on jadąc, jak mu machniemy, to on nas zgarnie po drodze, jakby się okazało, że będzie bieda nastąpi. Autobus klimatyzowany, kupowany na busbusie, kosztuje $31. Ta pula to jest 90 zł. 90 zł, a $31 policz? 125 zł. Czyli to będzie $22. Tak, to ja wolę jechać autobusem niż tym trupem. Jechałem tymi autobusami, tam jest klima, jest miejsce na ładowarkę, no i nikt ci nie siada na kolanie albo półdubkiem cię nie spycha i Dobra. generalnie nie siedzi ci na głowie. Więc te busy to jest najgorsza trupiarnia. Takim czymś się Łukasz rozbił z tą Niemką, więc generalnie one są przepełnione. Stan techniczny jest, jak widzisz, taki jaki jest. I szczerze rekomenduję unikać tego rozwiązania. No Afryka słynie z takich płotów tego typu, zobacz. Nie dość, że prąd, drut pod prądem, nie dość, że drut kolczasty żyletkowy, no to jeszcze takie kawałki szkła i lustra postawione sztorce. Nie wiem, co tam za skarby musiałyby być, żebym próbował to sforsować, ale odpuszczam. Grubo ponad 40 stopni. Jeżeli wczoraj było 42, to dzisiaj jest 45. Nie ma mowy, żeby było chłodno. Maciek, co powiesz na temat pogody w tym pięknym dniu dzisiaj? Zmarzłem strasznie, tylko nie wiem czemu mi od upału pieką stopy. Czujemy, że mamy gorące podeszwy, ja mam to samo, ale jest taki upał. Teraz sobie mówimy, że to jest dobry pomysł, że nie pojechaliśmy autostopem na pustynię, bo utknąć na piasku gdzieś pomiędzy miastami, śmierć w butach. Nie wiem, ile litrów dzisiaj płynów wypiłem, ale z 5, a jest połowa dnia. Za mało. Właśnie wypiłem litr soku jeszcze, 1,5 litra mineralnej, dużo różnych rzeczy. Kuźwa, dalej mi się chce pić. Masakra. Jest tak gorąco, że sobie nie wyobrażasz. Chyba nigdy nie było tak gorąco jak dzisiaj. W Polsce zimno, a my tu idziemy ledwo żywi i narzekamy, że nam gorąco. Nie narzekamy, stwierdzamy fakt. Ale jest gorąco. Nie uwierzysz. Chyba nigdy mi nie było tak gorąco. Ja pierniczę. Nie chciałbym dzisiaj stać na stopie gdzieś w słońcu i łapać samochodów. Marcin dzisiaj chciał być na pustyni. Dzisiaj chciałem być na pustyni, tak jak Maciek powiedział. I była szansa to zrobić, jakbyśmy ostro ruszyli. 800 km w jedną stronę, przebiec się po piasku i 800 km z powrotem. Ale chyba jednak basen wygrał. Haha, zdecydowanie. A w tym basenie jest fajne. Co? To jest zimna woda strasznie. Tak. W tym basenie jest zimna woda. I to jest super. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. No. A tam pani z parasolką poszła. Czarna. Więc już nie mogę się doczekać, aż tam wrócę i wskoczę do tego basenu. I będę tam siedział. Do wieczora. Ale my jesteśmy kurde biali przy No nich. to jest Kanada. Normalnie szok, masakra. Bladzi jak ściana w porównaniu do nich. Hey, I want to see your YouTube channel. Okay, sure. Yeah. Why not? You have link? Yes, I Can you have send her? Yeah, Okay. all of them. Patrz, jak ona to robi. Ile siły trzeba włożyć. Ugali? Ugali isichwala. Sidło- Papa. Papa. Yeah. Papa. Papa, czyli tak jak po rusku tata. Czyli będą jedli ruskiego tatę. Ja Papa. po hiszpańsku ziemniaki. O, ja próbowałem to mieszać, w ogóle mi to nie wychodziło, tylko rozrabiałem. A patrz jaka wprawa. Które przekręca przez... Przekręca i to jest strasznie ciężkie i strasznie klejące. No i wiadomo, w garku z metalu, którego nie lubimy, ale dobre. Musi wymieszać. No. Żeby aluminium się rozprowadziło. A ja mówię, dolej wody, a ona mówi, zwariowałeś? Zepsujesz papę. Ja mówię, dobra, to się nie wymądrzam. No jak wie co robi, to niech robi. No a tu druga papa, jeszcze większa. I te dwie papy będą zjedzone zaraz przez wszystkich tutaj z obsługi. Bo oni cały dzień ciężko pracowali, chociaż jest sobota, w upale, bo robili te dachy. No i oni to teraz będą jedli. A co dodadzą do papy? Beef stew Jest. or chicken stew. Chicken stew, beef stew. Yes. Wow. Gulasz. Gularzyki pójdą. Kurczaczka albo z... Wołowinki. No i ja wytargowałem u nich taką koszulkę właśnie. I że z napisem staff, czyli że tutaj pracuję. Ja będę miał pamiątkę. Nawet nie można powiedzieć, że nie dojada, nie? No nie, Lili jest moją najlepszą kumpelą tutaj na tym kempingu. Bo jak ja robiłem pompki,
to Lili przychodziła i właziła pode mnie i mnie lizała od spodu. No masakra. No Lili ledwo się trzyma na nogach, bo jest tak spasiona. Zobacz jak ona oddycha. Tu jest za gorąco. Why are you addicted to TikTok? Why you watching all this movie? This doesn't make sense. Like afraid of me. It's true. Yes. But for women, they are not afraid. I see. Never. Never. Even the lady baboon, they are not. Holding a plastic food, they can come and snatch it and then they run away. Okay, if you want. You are safe. Listen, you feed them, you have to feed them every